Na skraju lat 90. w ciemnym lesie wznosiła się posiadłość o nazwie Schatten House. Było to miejsce, gdzie luksus i przepych spotykały się z przerażającymi tajemnicami. Niegdyś należała do ekscentrycznego barona, który zniknął bez śladu. Teraz Schatten House stało się miejscem corocznego zjazdu najbardziej wpływowych milionerów na świecie. Tego roku zjazd miał szczególne znaczenie, ponieważ wśród zaproszonych gości znalazła się lalka Adele, wyjątkowa antyczna zabawka, która zyskała mroczną sławę jako przeklęta. Legenda głosiła, że Adele była przyczyną śmierci swojego pierwotnego właściciela, małej dziewczynki o imieniu Annalise, a jej duch miał zamieszkiwać wewnątrz porcelanowego ciała lalki. Lalka Adele została stworzona w XIX wieku przez wybitnego rzemieślnika Gustawa von der Heyda. Von der Heyd był znany z tworzenia wyjątkowych zabawek, a sama Adele była jego oczkiem w głowie. Porcelanowa lalka o niebieskich oczach i złocistych włosach była tak realistyczna, że wydawało się, że jej spojrzenie przenika duszę. Po tragicznej śmierci Annalise, Adele została przeklęta i od tego czasu w jej otoczeniu zaczęły dziać się niewyjaśnione, makabryczne wydarzenia, w tym tragiczna śmierć jej stwórcy. Pierwsza noc zjazdu była pełna śmiechu i rozmów. W ogromnym salonie, w którym stał kominek, bogato zdobione meble i kryształowe żyrandole, goście bawili się w najlepsze. Lalka Adele siedziała na honorowym miejscu, otoczona przez ciekawskich milionerów. Posiadłość emanowała luksusem, a elegancko ubrani goście, trzymając kieliszki szampana, dyskutowali o swoich najnowszych inwestycjach i sukcesach. Jednak z upływem godzin, gdy goście szykowali się do snu, atmosfera zaczęła się zmieniać. Pierwszą ofiarą był James O'Connor, potentat naftowy, który pijany zasnął na skórzanej sofie, a jego sen przerodził się w koszmar. Śniło mu się, że lalka Adele ożywa i dusi go swoimi małymi, porcelanowymi dłońmi. Rano znaleziono go bladego w licznych śladach po duszeniu. Panika rozprzestrzeniła się wśród gości, ale większość uznała śmierć Jamesa za nieszczęśliwy zbieg okoliczności. Jednakże następnej nocy kolejne osoby zaczęły umierać we śnie, zawsze w podobny sposób. Ich koszmary były pełne krwi oraz zabawkowych lalek. Marilyn Thorne, właścicielka imperium modowego, śniła, że Adele przeciąga ją przez las, pełen ciernistych krzewów, które powolnie ją rozszarpywały. Rankiem jej ciało znaleziono pokryte licznymi cięciami, z wyprutymi wnętrznościami na zewnątrz. Następna ofiara na celowniku Adele stał się Richard Hayes, właściciel sieci hoteli. Miał sen, w którym lalka wspinała się na jego klatkę piersiową i rozszarpywała mu serce ostrymi porcelanowymi pazurami. Jego ciało znaleziono z wydrążonym torsem, a serce zniknęło bez śladu. Z każdym kolejnym dniem narastała desperacja. Grupa ocalałych próbowała uciec z Schatten House, ale las, który otaczał posiadłość, zdawał się być żywym labiryntem. Każda próba wydostania się kończyła się niepowodzeniem. Ścieżki zmieniały się w niekończące się kręte trasy, a powracający uciekinierzy trafiali z powrotem do posiadłości. Pierwsza próba ucieczki była prowadzona przez Thomasa, technologicznego geniusza. Zdecydowany na ucieczkę, wybrał się przez ciemny las, uzbrojony w kompas i mapę. Po godzinach marszu znalazł się przed tą samą posiadłością, z której wyszedł. Zdezorientowany, ale zdeterminowany, postanowił spróbować ponownie, tylko by znaleźć się w tym samym miejscu, czując narastające poczucie bezradności. Druga próba, podjęta przez Marię, właścicielkę galerii sztuki, zakończyła się jeszcze bardziej tragicznie. Zdecydowała się na ucieczkę przez ukryty tunel w piwnicy. Tunel jednak zdawał się ciągnąć w nieskończoność, a powietrze w nim stawało się coraz cięższe i duszące. Gdy dotarła do końca, znalazła tylko ceglaną ścianę, na której widniał napis „Zawróć, póki możesz”. W panice wróciła do posiadłości, gubiąc ostatnią latarkę i rozcinając poważnie nogę. Ostatniej nocy zjazdu w Schatten House pozostała tylko garstka gości. Byli to ci, którzy zrozumieli, że jedynym sposobem na zakończenie koszmaru było zniszczenie lalki Adele. Zebrali się w ogromnym salonie, gdzie Adele nadal siedziała na swoim honorowym miejscu. Jej błyszczące, niebieskie oczy zdawały się obserwować każdy ich ruch. Eleanor Whittaker, filantropka i historyk,
przyniosła ze sobą starą księgę z zaklęciami, którą znalazła w jednej z zakurzonych biblioteczek posiadłości. Księga była pełna tajemniczych symboli i opisów rytuałów, mających na celu unieszkodliwienie przeklętych przedmiotów. Była przekonana, że jedno z zaklęć mogło zakończyć koszmar, który ich prześladował. Eleanor ustawiła się naprzeciwko lalki, trzymając księgę w drżących rękach. Wokół niej stanęli pozostali goście, uzbrojeni w różnorodne przedmioty, od świec po stare, rodzinne talizmany. Gdy Eleanor zaczęła recytować, lalka Adele pozostawała nieruchoma, jednak atmosfera w pokoju zaczęła się zmieniać. Powietrze stało się ciężkie, a w salonie rozległ się cichy, przenikliwy szept, jakby z tysiąca ust. Ściany pokoju zaczęły drżeć, a okna pękły. Chociaż lalka nie poruszała się, jej obecność wydawała się wypełniać cały pokój. Nagle wszyscy obecni zaczęli czuć, jakby coś niewidzialnego zaciskało się na ich gardłach. Upadli na kolana, walcząc o oddech. W oczach każdego z nich pojawiły się przerażające wizje. Obrazy Adele, zbliżającej się do nich w ich snach, jej małe dłonie wyciągnięte w ich stronę. Harold, jeden z najbogatszych inwestorów na świecie, zaczął krzyczeć, widząc jak lalka zbliża się do niego w jego umyśle, choć w rzeczywistości pozostawała nieruchoma na stole. Jego krzyki ucichły, gdy upadł na ziemię, z twarzą wbitą w podłogę tonącej w kałuży krwi. W pokoju zapanował chaos. Eleanor, wciąż leżąca na podłodze, próbowała ponownie wziąć księgę i kontynuować zaklęcie, ale jej dłonie drżały zbyt mocno. Kolejna osoba, Maria, bogata właścicielka galerii sztuki, próbowała zalać lalkę benzyną i podpalić, ale płomienie tylko liznęły porcelanowe ciało, nie wyrządzając większych szkód. Jeden z gości, Thomas, informatyk i twórca technologicznych imperiów, próbował przeciąć lalkę na pół przy pomocy starego miecza znalezionego w jednym z pokoi. Jego próba zakończyła się porażką, gdy ostrze miecza odbiło się od porcelany, a Thomas upadł na podłogę, trzymając się za głowę i krzycząc z bólu. Krwawiący z głębokiej rany, którą zadał sobie sam, wykrzykiwał przekleństwa, zanim opadł bez życia. Z każdą chwilą sytuacja stawała się coraz bardziej beznadziejna. Eleanor wiedziała, że jej próba zniszczenia lalki się nie powiodła. Adele była zbyt silna, a jej moc zbyt głęboko zakorzeniona w przekleństwie. Pozostali goście, widząc beznadzieję sytuacji, zaczęli panikować i uciekać w różne strony. Maria, próbując uciec, potknęła się o rozbite szkło i upadła, rozcinając sobie głowę. Krwawiła obficie, jej ciało konwulsyjnie drgało, zanim znieruchomiała. Harold, próbując desperacko wyjść przez okno, przeciął sobie nadgarstki na rozbitym szkle. Krew tryskała na podłogę, tworząc makabryczne wzory. Adele siedziała nieruchomo, jej oczy błyszczały złowrogim blaskiem. Filantropka, ostatkiem sił, podniosła się z podłogi i próbowała rzucić zaklęcie raz jeszcze, ale jej głos był zbyt słaby, a lalka, choć nieruchoma, zdawała się władać jeszcze większą mocą. Salon wypełnił się krzykami i dźwiękiem tłuczonej porcelany, ale tym razem to Adele triumfowała. Następnego ranka, gdy policja przybyła na miejsce, Chatham House było ciche i puste, przesiąknięte aurą przerażenia. Ocalali, którzy zdołali ukryć się lub uciec, nigdy nie zapomnieli tej nocy. Lalka Adele pozostała na swoim miejscu, nieruchoma, lecz nadal napawała od niej zła energia. Śledczy, przerażeni widokiem ciał rozrzuconych po całym salonie, opuścili posiadłość z ciężkim sercem, nie mogąc pojąć, co się tam naprawdę wydarzyło. Lalka stała się symbolem najgorszych koszmarów, żywym dowodem na to, że pewne zło nigdy nie umiera, a jedynie czeka na kolejny moment, by uderzyć. Chatham House, teraz jeszcze bardziej opuszczone i przeklęte, stało się miejscem, o którym krążyły jeszcze bardziej przerażające legendy. A co stało się z Adele? Czekała cierpliwie na swoją kolejną ofiarę, wiedząc, że w końcu ktoś ponownie uwolni jej przerażającą moc.